No to zaczynamy z kolejnym przeglądem gier i zaczynamy od Tomb Raidera. Byłem na pokazie Tomb Raidera, ale jeszcze przez 4 dni nic nie mogę wam powiedzieć. Znaczy u mnie jest teraz 6 sierpnia. O, Martinez, dziękuję za resuba. 9 miesięcy, rany boskie. No dobra. Oglądajmy. Byłem w takiej krypcie jednej. Ja cały czas, znaczy wszystko to, co widziałem na pokazie, raczej utwierdziło mnie w przekonaniu, że to będzie bardzo dobra gierka. Ale jak widzę te trailery, to się tak myślę, Jezu, jak będę musiał chodzić, spędzić długie godziny w tych kryptach i ludzie będą się ze mnie śmiali, że jestem głupi i nie ogarniam. Tak się może zdarzyć, nie? Dobra, Phantom Doctrine. To ma swoją premierę za parę dni. I zdaje się, że też będą jakieś klucze do rozdania. Nie wiem, czy w środę, czy w czwartek. Baxi ma bardziej. Ale proszę śledzić, proszę Państwa. I proszę wpadać, i proszę subskrybować. Bo kluczy u mnie będzie tylko przybywało do rozdania. Opłaca się. Nawet jak mnie nie lubicie. Lecimy. In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disaster... A nie oglądaliśmy czasem tego trailera? Chyba oglądaliśmy. To jest taki z czasów zimnej wojny. To jest gra z czasów zimnej wojny, taka szpiegowska, z modelem jak z X-Coma. Na bank żeśmy to oglądali. Bo ja to pamiętam jak dziś. Tak jest. Na 100% żeśmy oglądali, więc sobie przyspieszę to. No ale dobra, nieważne. Może ktoś z Państwa nie widział, więc... Niewiele zostało już do końca, więc... No zobaczymy, jak się będzie w to grało, nie? Okej. O! Mission Debriefing trailer. To tego żeśmy nie widzieli. I to też jest Phantom Doctrine. To jest polska gierełka, gdyby ktoś nie wiedział, ale... Taśmy VHS. Kto jeszcze oglądał filmy na taśmach VHS z Państwa? Out here, you'll be facing overwhelming enemy forces at all times. And that means things can go pear-shaped real fast. Fajne są te cinematyki takie na VHS-ach. This could have been a success with better mission prep. Picking the right agents for each mission is critical. If your agent's known to the enemy, it'll be an uphill battle from the start. And it's usually a good idea to send in someone who can speak the local language. Ej, fajnie to pomyślane, nie? Silenced weapons are your best friends. Deadly quiet and they can take out your targets from a distance. Get your foot in the door with a handy lockpick. And if the bullets start flying, it's good to have friends who can cover your men from enemy fire. Knowing is half the battle. Cliché, I know. But in this line of work, it can hardly be more relevant. Informers, tapping comms, infiltration of enemy facilities. It'll give you an idea of what to expect. But not all of your intel is complete. You'll have to piece it together from bits collected across missions. Everything is connected. Sometimes, it's best to go straight to the source. Eliminating enemy assets is good. Using them for your own ends is better. Beholder scientists perfected mind control technology. Well, they won't ask your permission to use it on your agents. So it's fair game to do the same to their people. O kurde, mind control, no bez przesady. If you want to get out of this alive,
You'll also have to keep up with the conspiracy tech. They have all the shiniest toys. Their gadgets may blow up in your To jest bardziej oparta nie na faktach, tylko na teoriach. When you've pinpointed an enemy operation, use all that prep work to stop it in its tracks. No w końcu Polacy robią tę gierkę, więc to na pewno jest nie byle co, nie? Make no mistake, they still have unlimited resources at their disposal, and they won't hesitate to use them. You must be quick and deadly, and vanish before they know what hit them. Good luck, Agent. Atlas. O Boże, od twórców Arka. Oni już skończyli Arka robić? No nie wiem, morska gierka w odniesieniu do Black Sails ostatnich, znaczy Black Sails zapowiedzianych i Sea of Thieves, no sam nie wiem. Tak wygląda trochę ten... O matka. No to nie jest ta klasa jednak chyba. Boże, co to jest, naprawdę? Ja pierdzielę. Skull and Bones, tak, Skull and Bones. Powiedziałem Black Flag? Ja pierdzielę, wygląda jak Sea of Thieves totalnie, tylko że gorzej. No trudno, żeby nie było ciekawsze od Sea of Thieves. Sea of Thieves to tam ktoś powinien doktorat zrobić na tym, jak zrobić nudną grę, mając wyśmienity pomysł na grę. Jezus Maria, 4T? Maszty? Nie wiem, czy to ma konstrukcyjnie sens. Jak tu wiatr łapać? Jak zbierasz swój własny ten... Kurde, wydaje się dosyć rozległa ta gierka. Nie? Ale wygląda troszkę drewnianie. Zwłaszcza tutaj, na morzu. Te bitwy są strasznie takie... sztywne jakieś. Wydaje się bardzo rozbudowana, ale... No dobrze. Dobra, lecimy dalej. Sea of Thieves, no właśnie, a propos. Co by nie mówić o Sea of Thieves, to jednak tam się statki zachowują niesamowicie dobrze. So ready your cannons and brace for battle as terrifying skeleton crews emerge from the depths in cursed sails. No musieli wprowadzić statki NPC, bo kurde nie można znaleźć przeciwnika na morzu. Ile my żeśmy pływali? 3 godziny ostatnio? I żeśmy żadnego statku nie spotkali? Zatopiliśmy tylko jakiegoś jednego Ruska, który sobie 4-masztowiec wziął i zaparkował pod wyspą. And as you head out to sea to face this deadly skeleton threat, you might want to try our newest ship type, the Brigantine. This double-sailed beauty is perfect for crews of 3, and it sits comfortably between the speed and firepower of the galleon and the maneuverability and simplicity of the sloop. To może i fajne 3-osobowe. Znaczy fajnie, że to jest. You might also want to consider forming an alliance with the other crews who roam the Sea of Thieves. Fly the flag of friendship, even if it is only temporary, and you'll not only be a force to be reckoned with,
but you'll share each other's voyages and gold too. Though, keep your wits about you. Even the strongest alliance can be broken, and you never know if there's a mutinous dog in your midst. And it doesn't stop there. Może być fajne na dwie załogi. Cosmetics for players and their ships. The Hunter clothing, equipment and weapon set. The Bone Crusher equipment set. New hairstyles and dyes. Yes, you can finally change your hair color. New ship liveries, including an exclusive ship set for Pirate Legends. Not only that, but due to the threat of skeletons cruising around the local waters, the merchants of the Sea of Thieves are slashing their prices to try and drum up some more business. If you've been hoarding your gold, now might be the time to splash some cash. And for those of you who want to delve deeper into the origins of this fearsome skeleton armada, there's a time-limited campaign in which players can uncover the mystery of a certain missing merchant and the misdeeds that summoned the skeleton crews up from the depths. The Cursed Sails update is out now, free to all players. So hop on board and get ready to tackle. A, to już jest dostępne. To będziemy musieli z chłopakami się umówić na jakąś gierkę i zbadamy to. No bo czemu nie? Skoro już pieniądz wydany, no to... Thank you very much for watching. If you want to stay up to date with Dobra, już żeś się naściemniał, kolego. W poprzednich filmach. Och, Odyseja. Czekam. Kurde, muszę Origins skończyć. Ach, opowiadałem o tym, że to w fatalnym momencie grałem w Origins, jak przechodziłem z YouTube'a na Twitcha i... Mam ochotę od początku zagrać w Origins. RPG, we knew that choice was the next logical step for us. We were like, hey, choices are things. Ale powiem, że jestem trochę zaniepokojony, że to wychodzi po roku. Ja wiem, że inna ekipa to robiła i w ogóle. Ale mimo wszystko. It extends to naval and how you're going to customize your ship, how you're going to play with your ship, who you're going to recruit for your ship. And then you can make a choice about the way you're going to approach. Znowu poważne bitwy morskie, tak? Nowhere at all in terms of how we were looking at making things. So yes, the narrative will lead to different conclusions, but if you go off the beaten path, you will be surprised and you will have to make choices, sometimes dire, sometimes not. So yes, we want to give that autonomy to the player. You can choose if you're going to help the Athenians dominate the Greek world or the Spartans, and you can change your choice in that playthrough as well. We wanted to approach the combat in a way that gave the player more options, more customization, more ability to have choice in the way that they approach every combat situation. So that meant that we wanted to give them these awesome abilities, these brand new 30-plus amazing abilities that can all be upgraded. If I want to shoot people with bow and arrows and specialize in that, you can do it. If you feel that it's more like melee fighting, you can do it as well. And if you feel that it's a little bit more stealth that I would like to do, and you know, get the drop on them, that's all available for you as well. So. A, czyli są buildy już teraz takie... I like it. The romancing, we have a handful of characters that we can romance. They don't necessarily intertwine with the bigger picture, so they're much more regional content stories, or you know, a little bit more for fun. When we set out to make the story in Assassin's Creed Odyssey, we knew that we were going to have multiple endings. Now, for us, it meant making a series of choices through a series of quests that would impact the ending, and not just be multiple endings based on one decision you make at the end, which sometimes other games fall prey to. Just because you're making choices doesn't mean that you're going to be cut off from half the game for making these choices. You're simply going to have your own unique experience. Something that I really like about our game is the variation of tones. I never thought Poseidon's anger would be too much for the mighty Cassandra's stomach. You know, you can be a little bit more of a traditional compassionate hero, but you can also call people on their bullshit in the game. Somebody's coming to you with a much more down-to-earth, easy, you know, quest like somebody stole my vase or something. So your character can say, dude, who do I look like? Like somebody's gonna get, you know, vases, you know, like I'm destroying armies, you know. Well, when the player feels that he can say that, we try to put that in the word of the character as a choice as well. So, dude, the fuck I look like, you know, like, so that you can get that a little bit more in the game. You can't do it every time, but, you know, like, how do I feel about saying something here? We tried to mimic that and then have the characters react. Cassandra, what do you think we should do?
Player choice is a motivator. It connects you with what you're doing. The game is talking to me and I need to respond to that. So the player choices are felt in dialogues, but they're also felt in the world. So in the playstyle that I'm going to choose. Wolałbym, żeby tych cyferek nie było. Być może się je uda wyłączyć, bo obrażenia jak w Warcrafcie. 3400 kurde damage'u miała dziewczyna mieczem. Nie, to z buta miała. No muszę tego Origina zrobić. Ale nie mam kiedy teraz, bo lipiec był taki luźniejszy, powinienem był w lipcu grać. Teraz dodatek do WoWika wychodzi i tak dalej. O Boże, ten scam. No zobaczymy. No bardzo to poetyckie wszystko jest, nie? Hello and welcome to another episode of Around the Verse. I'm Sandy Gardner. And I'm Chris Roberts. Our Spanish community organized an impressive event this past weekend, which they dubbed Las 50 de Roberts. They filled a server with 50 players, all grouped into one massive party, and performed synchronized quantum travel and planet-side infantry combat, among other activities. 50 graczy się spotkało i zrobili zadymę. No kto wie, no może coś z tej gry będzie, ale mam poważne wątpliwości. Mam wątpliwości poważne. A z kim oni walczyli? Ze sobą nawzajem, czy co? To jest właśnie to. Ani to dobrze nie wygląda w kosmosie, ani to nie wygląda dobrze na Ziemi. I jakby no magią jest połączenie tych dwóch środowisk, nie? Ale no... Nie sądzę, żeby w tym przypadku 2 minusy dały plus. About stress testing the game. So players in our French community recently formed a party of 50 as well, with their large pack traveling to Daymar to take in some sites together and attempting an ambitious flight formation. What about the Aussies? Come on, Aussies. Aussie, Aussie, Aussie. Oi, oi, oi. Or the UK folks. Yeah, what about them? Yeah. Very cool stuff. Now let's check in and see what's been in the works since our last update. So new tech has recently come online that allows particles to be dynamically affected by external forces such as wind, which we see here adding kinetic details to Hurston's trash biome. One of the focuses for Alpha 3.3 is further improvement of the mining mechanics introduced in the current release. Here's producer Matt Lightfoot to tell us more. One of the biggest things that we released in 3.2 was mining on planet. Nie czepiam się grafiki, nie? Bardziej tego, że to jest takie strasznie sztywne, nie? To jest to, bo tam grafika nie musi być jakaś wybitna. Wiecie, to tak jak na przykład z PUBG i z Fortnite'em, nie? To są dwa takie same tryby, dwa takie same gameplaye, a jeden jest bardzo płynny, a drugi jest taki siermiężny, nie? To jest to. Nie ma co stawiać na taką grafikę piekielnie wysokiej jakości, kiedy no, komputery nie wyrabiają, żeby to dobrze pokazać, nie?
cause some of the child rocks to not spawn in the correct position once you fracture the rocks. We've also created an early prototype of Zatem opowiadałem wam chyba na ćwoku, że jeden z fundatorów zażądał zwrotu pieniędzy, bo tam uznał, że to jest jedna wielka ściema, że rozmiar świata jest, znaczy wszechświata jest tam wielokrotnie mniejszy niż zapowiadany, że gameplay się zmienił totalnie. Now with FOIP, Face over IP, our face tracking system set to release with 3.3, you'll be able to translate both your own facial movements and your voice diegetically into the game. So let's go to Graham Phillipson for some details on how this system is coming along. Ciekawe. My name is Graham Phillipson and I'm lead audio programmer here at Foundry 42. Recently we've been doing a lot of work on the facial tracking system for the FOIP feature. A big chunk of that work is doing some QA to ensure that the facial tracking works well with every type of face. To jest ciekawy system. Ale to jest jakby kolejna rzecz, którą implementują w grze. Star Citizen składa się z całej masy interesujących rozwiązań i żadno z tych rozwiązań nie jest dopracowane, nie? It makes it very difficult for the facial tracking system to pick me up because it's not seeing what it expects to see. So I can recalibrate, and now it should be tracking again. Additionally, we need to make sure that the facial tracking system can pick up as many facial expressions as it possibly can. In order to achieve this, we've put together a QA test plan. The QA engineers will be testing the facial tracking system, and when they find that it's not quite doing what they expect, they'll be configuring their screen in a view similar to what you can see next to me. This video can then be used to diagnose and triage the issue, and we can figure out whether it's an issue for Faceware or for our internal animation teams. In parallel to this, we've been doing a lot of work with turbulence. To jest bardzo ciekawy pomysł. Bo to wtedy właściwie bardzo dokładnie odgrywasz postać, nie? Jesteś tym gościem i... Nieźle to zrobione. Ale jak mówię, to jest masa pomysłów i żaden z tych pomysłów nie jest dopracowany. Będzie po prostu taka sieka. The audio team is also taking first passes at unique weapon sounds. Here's an early go at the upcoming Karna plasma rifle from Castek Arms. And here's a first pass on the sounds produced by the Vandal Energy Lance, which we saw concept art for a few weeks ago. Yeah, it's pretty cool. That looks like it'll hurt if it hits you. Devs have been working on motion warping tech that will be used in both the PU and the PU. Let's go to Jens Lind for more. Motion warping is what we call a technique where we take animation-driven motion and we try to stretch it. Nie wydaje wam się, że tego jest po prostu za dużo, że jest za dużo dobrych informacji. Pracujemy nad tym, nie? I to będzie świetne, i tamto będzie świetne. I... As we get closer to one of those points, when the animation says now you should be in sync with this point, we start pushing you towards it over time. And this will allow us to stretch the motion or shrink the motion to fit with whatever we're doing. So for vaulting, it means you can slide over a longer obstacle where we might just roll over a much shorter obstacle. We're also hoping to use this for a lot of the AI movement where we tend to be animation driven. Following up on another system being worked on for Squadron 42, work continues on the animation and mechanics associated with picking up and carrying items. To jest takie, wiecie, flashback z No Man's Sky. Oni wydadzą tę grę za 5-6 lat, nie? I potem 2-3 lata będziemy czekali, aż te wszystkie feature'y zostaną wbudowane dobrze w system. I też tak mam, no bo można mieć ambitne projekty, nie? Trzeba mieć ambitne projekty, trzeba mieć ambicje. Tylko róbmy to małymi kroczkami, nie? A nie od razu, kurde... To się nie da tak, nie? No nie wierzę w to po prostu, no. To jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe.
bespoke animations or anything like that. It's easy to set these up and get the same polished results. So yeah, it's looking really good. Finally, the mission team continues to work on FPS-related contracts and AI behaviors, staging some early tests in a white box environment. We can see that this stuff has already come a long way from earlier iterations, and we'll be continuing to track the progress in the coming weeks. Yes, we will. A big thanks to our subscribers for sponsoring our shows. Make sure you tune into Reverse the Verse live. Warframe jest bardzo dobrym przykładem, bo to ta gra zaczęła od małej formy i bardzo się rozrosła. Tak się pracuje nad grami, a nie. Obiecuje się całą masę rzeczy, których nie ma szans dotrzymać po prostu. Aż takich budżetów nie mają, mimo że dużo ludzie wpłacili. Nie? Thanks for watching. For the latest and greatest in Star Citizen and Squadron 42, you can subscribe to our channel, or you can check out some of the other shows, and you can also head to our website at www.robertsspaceindustries.com. Thank you very much for watching. Ciemniacze. Tyle. Zobaczmy, co tu dalej jest. To było wszystko? Czekajcie. Coś się zacięło. Atlas? Star Citizen. A czemu nie było? Co to? Po Assasynie było zaraz. Coś tu się popsuło, nie? Atlas był, Phantom Doctrine było. Chyba tutaj trzeba by Spidermana wrzucić. No, widziałem trochę filmów z pokazu było ostatnio. I dobrze to wygląda. Wcześniej już dobrze wyglądało, teraz super dobrze wygląda. A, zobaczcie, ma ten stary kostium jeszcze. Jezu drogi, ale walą z tych okien. A to jest chyba jakiś tutorial. I ktoś chyba też z pokazu opowiadał, że to bardzo batmanowskie jest. Ale to akurat dobry jest, moim zdaniem. Nie wygląda aż tak super atrakcyjnie jak na tych pierwszych gameplayach, gdzie to wszystko było wyreżyserowane. That's enough out of you. More rockets? A little excessive, don't you think? You're not bulletproof. Śmiesznie wygląda trochę, jakby Spider-Man się lewitował w powietrzu, nie? What? Is it National Rocket Day or something? Get past him. Destroy everything. Look out! Look around you. I do this. What have you ever done that man didn't? Well, there was that time I took down a pompous, overstuffed crime lord before breakfast. Without me, the scum I kept in check will run rampant, and it'll be your fault. Been a long, tough road, Chris. So you guys were in bed with Fisk all along? Oh no, I'll never get that image out of my head. So your plan didn't work. On to plan B, getting kicked in the face. Cały czas gada ten Spider-Man. Jail. No reason. So not cool.
tym samochodem. Czyli jakby walka, ja nie potrzebuję za każdym razem super nowych animacji przy każdej walce, tylko żeby to było płynne, a chyba tak to jest pomyślane i... Tam dużo jest tych L1, R1. Bardzo dobrze. A ty, Radek, byłeś na tym, byłeś na pokazie. No i dobrze. No, na pewno będzie super gierka. Whoa, careful. Jeszcze zobaczymy, jak się będzie oglądało. Ja nigdy nie mogę zrozumieć, czemu Batman się tak słabo ogląda na YouTubie. Może to specyfika gier o superbohaterach, że ludzie wolą grać niż oglądać. Ja chyba nigdy nie grałem w Spidermana, no bo ja nie miałem Playaka wcześniej. Mój pierwszy ten Playak to było PlayStation 3. Zresztą mój pierwszy Xbox to też było Xbox 360, więc... A to latanie po mieście wygląda fajnie. Mega fajna rzecz. Ja ani razu nie zahaczył, kurde, asfalt głową. Szkoda, że nie jest na PC-ta? No nie, jakby było na PC-ta. No PlayStation bardzo się stara w kwestii tych gier. Te ekskluzywy wyglądają naprawdę super. Nie przeszkadza mi, że jest tylko na jedną platformę. Co myślałeś, że gierki o Batmanach i Spidermanach są dla 10-latków? No wiesz co, gdyby tak było, nie? To by właśnie była większa oglądalność, nie? When Spider Cop's on the job, come hell or high water, the job gets... Red Dead Redemption nie będzie na PC. But the chief was warming up to Spider Cop. Znaczy o niczym takim nie słyszałem, więc... Fresh air. She'd come around someday. Będzie, zobaczysz. Ja nie mówię o tym, co byśmy chcieli, tylko o tym, co zostało ogłoszone, nie? No może będzie, no bardzo dobrze, żeby było, no czemu nie, no? Ja bym się spodziewał jednak informacji oficjalnej, nie? Co my tu mamy? What's next? And the city's safer than ever. Maybe Peter Parker can have more of a life. Are you in trouble? Do you need money? No, I mean I'm a little behind on my rent, but... Przestańcie plotki roznosić, nie? Gdyby Red Dead Redemption 2 zostało zapowiedziane na PC-ta, to na pewno bym o tym wiedział. Znaczy, zdarzy mi się przegapić jakieś rzeczy, ale rzadko. A to, żebyśmy chcieli czy coś, bo tak nam bardzo zależy, więc wymyślamy informacje. Nie twórzcie fake newsów, bo potem ludzie to młodsi posłuchają i to się strasznie taka informacja rozszerza.
Ja bym chciał ważyć 80 kilo, ale od gadania to nic się z tego nie urodzi samo, nie? Nawet jak 100 osób będzie to powtarzało. Alright, well, call the play, coach. Gang of costume nutjobs is taking the city apart piece by piece. Time I return the favor. This is opportunity knocking. You know the closer you get to them, the more you become a target, right? The closer I get, the better chance we have to stop them. I've ordered Silver Sable and her team to shoot you on sight. This city's had enough of your vigilantism. You're officially an enemy of the people. Come on, Peter. Your city and everything you care about will be destroyed. The people will beg you for help, but you won't be able to save them. Get more backup. Wait! We've got to play this just right. Please stop! Maybe the city needs our friend more than you think. Cholera wie, kto będzie, a kogo nie będzie na razie w tej grze. Bo przypuszczam, że część rzeczy jest poza trailerami totalnie, żeby nas zaskoczyć. Pockets or something? Zobaczymy. Zobaczymy.